Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Mam na imię Igor i chciałbym Was zaprosić na gameplay drugiej części gry Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jak już tu jesteście, to zostaniecie na dłużej. Do zobaczenia za chwilę. Witam. Jak mówiłem, zagramy sobie Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Nie skontynuuj, bo grałem już wcześniej. Niestety cały materiał wideo okazał się do wyrzucenia z racji tego, iż była za duża kompresja ustawiona na nagrywanie, przez co ciemne sceny były. Nic nie było widać, więc po prostu postanowiłem nagrać to jeszcze raz. Zaczniemy sobie nową grę. No i tyle. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Zostawicie lajka, suba. Będziecie często wracać na kanał. Zaczynamy, tak jest. Okej. Próbujemy sobie na trudnym. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jeżeli przeciwnicy to będą gąbki na obrażenia, to po prostu zmienię to na łatwe albo ten casual, czy coś w tym stylu, bo wolę po prostu przejść grę dla fabuły, która podobno nie jest taka zła, jak się nie patrzy na tą grę przez pryzmat jedynki. Ja nie patrzę, ponieważ w jedynkę nie grałem, stąd też nie będzie mnie to aż tak bolało. Myślę, że pomyślimy nad tym. Dobra. Bierzemy kobietę, bo oglądałem gdzieś jakąś recenzję i podobno lepiej się wpisuje w to wszystko, co się tutaj dzieje. Plus nazywa się Fire, czy coś takiego, więc no nie pasuje mi to za bardzo do gościa. Lecimy. Queen City, they used to call it. The gateway to Alaska, the city of flowers. That one never took off. The Emerald City, in the 80s when they were trying to give it a spit shine. Layers upon layers of history, each trying to mask the ones below. But Queen City is not wrong when you dig under the polish. Blue bloods in castles, peasants in the gutter. Same old story with a pretty flag on top. This town's had a queen for a long, long time. When the weight of a crown gets too heavy, people start sharpening axes. But it takes one hell of a push to set them swinging. You need a firebrand, a revolutionary, a despot, a murderer, or maybe just someone with a real big axe to grind. If I were a betting man, I'd say the heads are just starting to roll. And I am a betting man. Na filmiku wyglądało, na tym pierwszym wyglądało bardzo źle, ale widzę, że tu też to nie wygląda za dobrze, więc no nic. Zrobię sobie maluteńkie przejrzenie materiału wstępnego, nagrałem powtóreczkę, żeby po prostu zobaczyć, czy wszystko jest ok. Na pewno tego nie zauważycie, zostanie to po prostu wycięte, więc z mojej strony do zobaczenia za 3 minutki, z waszej widzimy się za sekundę. Witam. Wróciliśmy. Zarówno obraz, jak i dźwięk wydają się być w porządku, więc lecimy dalej. Z góry chciałbym przeprosić za 2 rzeczy, a mianowicie za to, że prawdopodobnie często będę się obracał w tą stronę i będzie to wyglądało tak dość nienaturalnie, ale jak już są to moje pierwsze kroki, po prostu sprawdzam, czy wszystko jest, czy wygląda to ok i czy się faktycznie nagrywa. A druga rzecz to za migający obraz w kamerze. Niestety jeszcze nie mam odpowiedniego oświetlenia, zresztą wygłuszenia pokoju też nie mam, stąd czasami jakieś echo może wyłapać, ale wracając, nie mam oświetlenia. Więc po prostu to, co się dzieje na ekranie, to się odbija od twarzy, od ścian i wygląda tak, jak wygląda, że gram w większości porami wieczorowymi, no to niestety. Mam nadzieję, że załatwię jakieś światło i będzie lepiej. Ale dobra, nie przedłużając, zapraszam. Zobaczmy. W zasadzie to zobaczycie, bo ja już, tak jak mówię, ten początek widziałem. Nagrywałem to już raz.
Ale niestety cały materiał okazał się być do wyrzucenia. Yy, Jeżeli ktoś obejrzy, mam nadzieję, że tak będzie. Dajcie znać, czy takie ekrany chcecie, żebym czytał, czy raczej po prostu zostawię na chwilę, każdy sobie będzie mógł przeczytać. I pójdziemy dalej. W większości są to jakieś takie, jak się sama nazwa wskazuje, tropy i zagadki, które budują świat i ujawniają historię, co tak naprawdę się dzieje dookoła. Jeżeli ktoś sobie zainstaluje i będzie miał ochotę ograć, to pierwsze co polecam zrobić, to zmniejszyć czułość myszki. On naprawdę wariuje na defaultowych ustawieniach. You're going down, asshole! Do not. Bardzo ładny ragdoll. More evidence. I must be careful. Ogólnie nie wiem jak jest na poziomie trudnym, ale nie chciałbym sobie zepsuć imersji tej postaci, czyli starożytnego wampira tym, że przeciwnicy to po prostu gąbki na obrażenia i trzeba się z nimi nawet z najbardziej podstawowym przeciwnikiem bić minutę, żeby cokolwiek mu zrobić. Tak więc zobaczę, jeżeli faktycznie będzie to tak wyglądało, to zmniejszę poziom trudności. That's not my voice. Not my mouth it's coming out of either. Well, I know the back of my hand like the back of my hand, and well, that is not my hand. Who speaks? So you can hear me. Huh. Well, good evening. Wydaje mi się, że podobne ekrany były w Alanie Wake'u drugim, w momencie, gdy, kurczę, już nie pamiętam, jak nazywała się główna postać, ale gdy wchodziła do głowy swoich przeciwników, których inwestygowała w danym momencie, bardzo mi się to podobało. Tutaj też wygląda to całkiem przyjemnie. What are you? You mean practically or philosophically? Answer's the same either way. Right now, I don't really know. Obudziliśmy się po 1000 latach śpiączki, że tak powiem, i mamy kogoś w głowie. Very well. Nie wiem, jakie Gather opcje dialogowe yourself, bym wybrał na then żywo. speak. That's generous of you. I know if I woke up with a voice in my head, well, I would probably take it better than most. But I appreciate I'm unusual in a few respects, and I thank you for your patience. My name's Fabian. I was a vampire, like yourself. A kindred. No, Cavian by blood. And I was, and still am, a detective. Matter of fact, I just started a new case. Finding my missing body. Tell me, what's the last thing you remember? No dobra, no przespałem całe lata. Torpor. I slept, insensible for years. I know not how many. Enough that I have no recent memories. Torpor, huh? The sleep of the dead asleep. Interesting. I guess we don't have much to go off of. Except you've got a Malkavian and a mark. It's something. Let's try this. You hit me with some questions. Maybe it'll spark an idea. Do you recognize this mark, child of Malkav? I don't think I do. But if poets and philosophers are to be believed, there's one thing I can tell you. When we want something to belong to us, we mark it. I'd say someone has claimed you. From where I sit, I can understand why. There's power in these old bones. Centuries of strength in these veins. Someone covets you. Question is, who? Ciekawe, ciekawe. How did you get inside my head? Do you truly remember nothing? My memory's a jigsaw right now, and I'm still working on the edges. I know I was on some sort of investigation, but how it got me here, I don't know. Breaking and entering skulls was never my forte. I
nic, prawdopodobnie nic się tu nie dowiemy, ale wykorzystajmy wszystkie opcje dialogowe. As for our situation, how do we get you out of me? If I were a betting man, which it happens I am, I'd wager this. Finding answers to one of our questions will find us the answers for the others. You say someone covets me. Who dared give me this mark? Seems to me that only someone deeply wounded could mark you like that. But as for who that is, no idea. I know they're careless to let you out without a leash. Okej, tak mówię, nic się nie We dowiedzieliśmy. will not więc find our Idziemy dalej. answers here. Let us move on. If I may, I'd recommend we get somewhere safe. I know a place. If you can get us out to the night air, I'll direct you. Supposing we're still in Seattle. Seattle. This is America. Very well. I will find a way outside. Then you may guide me. Sounds good. You got a name, by the way? Many. But for now, you can call me Fire. All right. Pleased to meet you, Fire. Wiem, nie, Fire nie bardzo Find pasuje our do way out, shall we? faceta. Save the worry about marks and other mischief. Hey, Jamie, you got the key? Nah, should be a security guy to meet us. Well, where See is it that? through your eyes is Hey, hang on, I got his number. this is quite something. Some called the cops. Read up. No way out there. I can handle these mortals. Got it. They'd be missed, and that'd mean a full-scale hunt. We must not break the masquerade. Elevators is broken. Street. Get that door open now. Całkiem przydatne umiejętności. God damn it. One quiet ship. That's too much to ask. My. That was what they called telekinesis, right? Nie ma za wiele akcji w tych pierwszych minutach. Bardziej takie zapoznanie się z movementem. Notatka na zakrwionej paczce. Okej, co do tego tutaj mówiłem, dajcie znać. Jeżeli obejrzycie, będzie to w komentarzach. 128 to dispatch. No getting past. Think you can distract him Disturbance somehow? in a You're a mite suspected conspicuous. 603 inside the We abandoned don't want apartment to block. fight here. Okej, trochę wyprzedziłem całą czekę. No, I think we're good. Tego momentu to widziałem, tak jak mówiłem. Seattle PD, I'm coming over. I bardzo fajnie tu zaimplementowali. Podoba mi się to znajdźki. Po prostu rozszerza nam się, że tak powiem, celownik. Przez co wiemy, gdzie należy iść, żeby coś znaleźć. Czasami na przykład można to zauważyć na przykładzie tego momentu. Coś nam tu pokazuje, a tutaj nic nie ma. Więc jest to po prostu po drugiej stronie ściany. Hello, Seattle. This is your 2 a.m. weather and traffic update. We're still under a severe storm warning and it's cold Niewidzialna ściana. colder than your favorite tea. Joseph, H. Christ, you are something else. You get the report? Yeah, looking for a security guy. Watch your step. This floor's no good. Serve and protect. Serve and protect. Czytałem. If you don't mind me asking, No,
Fabian pyta. Are you? Older than your country by 150 years. Od razu zagadka. Oh, Ile Ameryka... Now be quiet. Kiedy Ameryka powstała, że tak powiem, skoro nasza postać jest starsza od Ameryki o 150 lat, ciekawe ile to jest. A coś chciałem zapytać, ale... A coś chciałem powiedzieć, nie zapytać. Już wiem co. Słyszałem i czytałem komentarze. it's a ghoul, in case you didn't notice. Gonna bring the PD down on our necks. Szybciutko, szybciutko. Busy night. Cops, ghouls, detectives, mysterious flying strangers. All we need now is a full-on musical number. Wracając, czytałem, że jest to symulator chodzenia. W tym sensie, że This could set off a full masquerade bridge. bardzo dużo się chodzi od jednego punktu do drugiego, w sensie celu misji. Zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że będzie trochę akcji. O, to będzie pierwsze starcie z przeciwnikiem na trudnym poziomie, więc zobaczymy, jak wygląda sytuacja z ich życiem. Już mogę śmiało stwierdzić, że jest to gąbka na obrażenie. Ale nic, zobaczymy, może w późniejszych częściach rozgrywki, jak odblokujemy jakieś umiejętności, będzie lepiej. Na razie zostawimy tak, jak jest. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie przechodzić gry na takie gry, w szczególności na łatwym poziomie trudności, czy na ciężkim. Chodzi o imersję. Na przykład God of War. Czy graliście w God of War na najtrudniejszym poziomie trudności, czyli Give Me God of War, czy może na łatwym, żeby po prostu czuć się jak Kratos, który jest Kratosem. Okej. Jakoś jest to trudny poziom. Pewnie zadają też trochę więcej obrażeń. Dlaczego nie mogę się... Dlaczego nie mogę się... Ciekawe. Ale zastanawiam się, dlaczego nie mogę daszować kontrolem. Czy to jest po prostu jakaś umiejętność ładowana? Czy o co chodzi? Jak ja mam się bić i unikać ataków, jeżeli nie mogę zrobić dasha do tyłu? Eliksir potencji zwiększa obrażenia. Dobrze, to się przyda na tym poziomie trudności na pewno. Wydawałoby się, że coś, co mnie wyleczy, ewentualnie jakaś kolejna ofiara. No ale zobaczymy. Mogę skakać, mogę biegać, a nie mogę się daszować. Nie wiem, o co chodzi. Może się dowiemy później. Coś mi się tutaj... O, właśnie. Dodatkowo odkryte opuszczone budynku mieszkalne, w którym nomadka strasznie się przebudziła. Welcome to Seattle. Come on, the haven's not far. What year is this? The year 2024. When did you... I have been asleep for 100 years.
21st century. Okej. Myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby skończyć pierwszy odcinek serii. Dajcie znać w komentarzach. Hey there. To stopujemy sobie, żeby nam Fabian nie mówił. Dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie? Przyjmę bardzo chętnie jakieś, że tak powiem, wskazówki, co można poprawić. Na pewno wiem, że dykcja czasami po prostu za szybko mówię, albo zbyt niewyraźnie i słowa zlewają się w jedno. Będę starał się to poprawić na pewno. Dajcie znać, czy chcecie, żeby odcinki były krótsze, dłuższe, żeby było więcej mojego mówienia, mniej mojego mówienia. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że jeżeli już tu jesteście, to zostaniecie na dłużej. Zostawicie suba i będziecie razem ze mną śledzić przygody Fire i zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie ta gra. Żebyśmy byli, że tak powiem, on the same page, dosłuchajmy sobie do końca, co ma nam do powiedzenia Fabian i od tego momentu zaczniemy kolejny odcinek. You are still here. Till we've worked our caseload, seems we're stuck together. Welcome back from the land of Nod. You and I can't ever really leave it, can we? Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia.